dzisiaj pokażę Wam Alcatela OT203E. Jest to bardzo prosty telefonik. Sami sobie zobaczcie. Pierwszy Alcatel, którego pokazuję na filmikach. Tutaj na bocznej ściance widzicie port ładowania tego telefoniku. Tu z tyłu nie ma nic, nawet napisu marki. Na drugiej bocznej ściance też nie ma nic. I na samym dole widzimy takie dwa otwory. Tu jest jeden otwór na naszą smycz i tu jest drugi na otwarcie naszej tylnej klapki, więc sobie ją otwieramy i tu widzimy baterię. W tym telefonie to chyba producent był Alcatel, nawet pisze Alcatel i sobie ją wyciągamy i tu widzicie, jak dokładnie się nazywa, z którego roku pochodzi. Tu macie datę u samej góry. I zobaczymy sobie jeszcze pod nalepką e-mail w tym telefonie. I tu macie dokładne dane tego telefonu OT203E. Kraj pochodzenia, jak po polsku pisze Chiny. Wyprodukowane w Chinach. I teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda w tym telefoniku wewnętrznie. Pierwsze co Wam pokażę, to bardzo praktyczny tej hard reset, przywracania ustawień fabrycznych w tym telefonie. Naciskamy słuchawkę zakończenia, następnie gwiazdkę i wciskamy to jednocześnie przy wyłączonym telefonie. Czekamy aż, widzicie, aż nam się uruchomi telefon do takiego tutaj komunikatu. Czy zrobić ustawienia fabryczne? Nie lub tak. My robimy tak. I teraz robi się format, reset naszego całego telefonu, tutaj z wszystkich ustawień i z wszystkich plików ewentualnych, gdy w ogóle one są. Jeśli tak, to zostaną usunięte. No to dość długo trwa w tym telefoniku. W tego typu telefonach zazwyczaj jest to sekunda, 5 sekund. No w tym przypadku dość dłużej. Jak widzicie, telefon ma poświetlane klawisze w kolorze czerwonym. Bardzo fajnie to wygląda. No i telefon już wchodzi do menu. Poczekamy sobie jeszcze chwileczkę. I tak to wygląda, jeśli chodzi o menu. Wchodzimy sobie tutaj. Bardzo proste. Tutaj menu w tym telefoniku. Tu u samej góry mamy gierki. Wyścig F1, helikopter. My sobie wejdziemy. O, jakie mamy fajne wyścigi. Zobaczcie. No już skułem niestety. Jeszcze raz sobie. Sterujemy 4 i 6. Oczywiście musimy uważać na te samochody, żeby nas nie uderzyły. Taka gierka. Wychodzimy sobie z tej gierki i zobaczymy drugą gierkę, helikopter. I rozbiłem się już. Coś podobnego do tamtej, tylko że latamy sobie naszym helikopterem. Bardzo prosta gierka. Nawet nie wiem czym sterować tak naprawdę. I tak wyglądają gierki w tym telefonie. Następnie przechodzimy sobie do wyświetlacza. Tu nawet nie mamy ustawień, tylko wyświetlacz to ustawienia w menu głównym. I tu mamy kolory, ekran główny, włącz i wyłącz. Zasilenie wyłączenia. Tu mamy jakieś gify, ustawienia na tapetę. Jasność. No, bardzo praktyczna opcja w większości telefonach. Dzięki temu wydłuża nam się czas pracy baterii. Kontrast. Ta funkcja też była w Sony Ericssonach. Na przykład w K310, w K300. Pamiętam tą funkcję. Też bardzo praktyczna. Jeśli chodzi o kontrast naszego wyświetlacza. Pomaga w słonecznych dniach na pewno. I menu wyświetlacza, ten łatwy mozaika.
I tak to wygląda, jeśli chodzi o ustawienia wyświetlacza. Tu mamy narzędzia, terminarz, stoper, alarm, kalkulator, przelicznik, profile nasze podstawowe w tym telefonie, wiadomości, skrzynka odbiorcza, oczywiście nie mam nic, bo usunąłem wszystko. I sobie piszemy, i tu mamy nawet T9, moi drodzy. Oddzielamy sobie tutaj kratką, podobnie jak w Sony Ericssonie. Napiszemy na przykład Damian. I widzicie, że T9 w tym telefoniku jest, więc bardzo fajnie się wypisało SMS-y. My sobie skasujemy to i wyjdziemy z skrzynki. Następnie mamy kontakty, pamięć połączeń, oczywiście połączenia wychodzące, przychodzące i tak dalej. Usługi, tutaj usługi Orange i ustawienia główne. Tu są ustawienia zegara. Co ciekawe, w tym telefonie jest aktualizacja daty samoczynnie kiedy telefon odnajdzie zasięg GSM. W tym czasie właśnie automatu nam się tutaj data i godzina ustawia. Bardzo praktyczne. Myślałem, że w tym telefonie nawet tego nie ma, dlatego że jest dość starym telefonem. Ale jest klawisze, słownik. Tu sobie wpisujemy słownik, nasze słowa, jak chcemy tutaj sobie umieścić i więcej ustawień. Autoblokada klawiatury, języki, typ wprowadzenia, sieć, powitanie, poświetlenie, powitanie, zestaw słuchawkowy, zabezpieczenia, przywróć domyślne ustawienia. A wcześniej jak widzieliście, jak wbijałem ten kod właśnie, nie kod, tylko zakończenia, klawisz zakończenia i kratkę, to przywracaliśmy ustawienia wszystkie i resetowaliśmy wszystkie tutaj nasze zdjęcia i tak dalej, a tutaj przywracamy sobie domyślne ustawienia, które ustawiliśmy w telefonie. I tak ten telefon się prezentuje. Teraz przejdziemy oczywiście do demontażu i montażu tego telefoniku. I zdejmujemy tylną klapkę, bateryjkę wyciągamy, następnie kartę SIM. No i kartę pamięci oczywiście w tym telefonie nie ma. I teraz poszukajmy sobie naszych śrubek. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5 i 6 śrubka. Odkręcamy sobie wszystkie śrubeczki w tym telefonie. Telefon widzę, że będzie dość łatwy. No oczywiście nie odkręcałem jeszcze nigdy go, ale widzę, że na pewno jakoś sobie szybko z nim poradzimy, bo widzę, że nie jest dość tutaj skomplikowany. Dość prosty telefon. Śrubki będzie Wam bardzo ciężko odkręcić, od razu Wam mówię, takim małym śrubokrętem, więc lepiej mieć takiego długiego jak mój, z dłuższą końcówką i żeby był troszkę cięższy, na pewno Wam będzie lepiej. Jeśli chcielibyście taki telefonik naprawiać bądź rozbierać. No i wszystkie śrubki zostały już tutaj odkręcone i teraz przechodzimy do podwadzania naszej tutaj przedniej obudowy. Od samego dołu tutaj podwadzamy i jedziemy tutaj do samej góry tego telefoniku i obudowa już tu została, jak widzicie, poprawnie wymontowana. I teraz spójrzmy tutaj na całokształt tego telefonu. Tu nam jakaś gumka odleciała. Gumeczka, szukamy sobie gumeczkę. A, tu jest tu z klawiszy. Oderwała się, ale ona tak naprawdę większego tutaj znaczenia nie ma. I podwadzamy naszą płytę. I tak to
mniej więcej w tym telefonie wygląda. Jak widzicie, banalnie prosty. Tutaj, co mnie cieszy, głośnik jest lutowany do płyty. W bardzo prosty sposób można to wylutować, oczywiście lutownicą, jakąkolwiek nawet, bo widzicie, że te ścieżki są dość duże, więc nie będziecie mieli z tym żadnego większego problemu. I jeśli chodzi o wyświetlacz, jeśli chcielibyście wyświetlacz w tym telefonie wymienić, to już będzie Wam sprawiał problem, jeśli jesteście lajkami, amatorami w tym zakresie. To będzie Wam dość ciężko, dlatego że jak widzicie, tu musi być dość dobra tutaj precyzja, jeśli chodzi o wyświetlacz, bo tu jest tasiemka i tu są lutowania ścieżki na płycie, żeby po prostu nie uszkodzić nowego wyświetlacza, jeśli chodzi o taśmę, bo naprawdę bardzo prosty sposób można ją uszkodzić. Odnośnie tego telefonu, tego modelu, zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!